Cześć, witam Was wszystkich. Słuchajcie, tak jak widzicie, stoimy przed mapą Dovedale. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jeśli chodzi o Peak District. Dlaczego? No sami się o tym przekonacie. Co prawda mamy w tej chwili 27 grudnia, więc jest troszkę chłodno, ale my zatrzymaliśmy się na car park tutaj na Sean Trust, więc odbijamy sobie w tej chwili karty. Dla nas oczywiście jest to bezpłatne jako members. Normalnie 6 funtów kosztuje. No i oczywiście idziemy tutaj Stepping Stones, pójdziemy później sobie na górę, przejdziemy tutaj jaskinią, opowiem Wam kilka ciekawych rzeczy, może uda nam się dojść również do jeszcze innych miejsc. Także tu mamy Elam Park, jeśli ktoś nie był, to też można wyruszyć właśnie z Elam Park tutaj do góry. Dobrze, słuchajcie, idziemy sobie właśnie tutaj tą główną ścieżką. Jeszcze Wam powiem tak, można właśnie tutaj ruszyć z Elam Park i to też jest super. I tak naprawdę to jest dodatkowe 20, tak jak tutaj widzicie, dodatkowe 25 minut, ale na pewno jest warto. My dzisiaj mamy przewodnika ze sobą, znaczy spotkaliśmy się z córki koleżanką. Razem dziewczyny studiowały w Cambridge. No i ona jest, że tak powiem, tutaj lokalna. Na początku chciałyśmy wejść na tą górkę, ale powiem Wam szczerze, że chyba idziemy wzdłuż tutaj tej rzeki, tak jak sobie zaplanowaliśmy, więc zostańcie z nami, zobaczycie, jak tutaj jest malowniczo i ładnie. Poza tym, no tutaj jest kilka takich fajnych, interesujących rzeczy. Może uda mi się je odkryć, więc wam podpowiem, jak to wygląda, jeżeli byście się tutaj wybierali, a my też chcemy sprawdzić miejsce takie bardziej na rodzinny spacer, nie taki bardzo wymagający, jak to my lubimy. Tutaj, słuchajcie, pierwsza podpowiedź, idziemy mostkiem, nie przechodzimy wzdłuż, idziemy sobie właśnie przez ten mostek. Tak nas, mówię, prowadzi nas przewodnik dzisiejszy, więc tak zbytnio nie muszę używać map, po prostu idziemy. Tu Wam powiem, bo dzisiaj trochę intensywnie płynie ta rzeka i tak naprawdę właśnie to ta rzeka tutaj zrobiła taki piękny krajobraz. Także my się kierujemy cały czas tam prosto pomiędzy te skały. Tak jak widzicie, tej wody naprawdę w tej rzece tym razem jest dosyć dużo i niestety musieliśmy iść tak troszeczkę górą, nie przy samym brzegu, ale oczywiście nam to nic nie przeszkadzało. Natomiast z drugiej strony ludzie musieli bardziej omijać, bo tam chodnik był niestety całkowicie pod wodą. Zresztą zobaczycie później. No i słuchajcie, już tutaj jesteśmy przy tych stopping steps, tak jak widzicie, można tutaj sobie przejść. Jest troszkę dzisiaj tutaj więcej wody, więc oni nie rekomendują, żeby przechodzić, bo jest naprawdę ślisko. My mamy takie nasze buty. Nie, nawet się tam pchać nie będziemy, my po prostu sobie idziemy tam dalej prosto. Aha, my tu musimy przejść. A, to tego nie widziałam. Dziewczyny, dacie radę? Czekajcie, idę zobaczyć. Co prawda dzisiaj mam trochę takie inne buty, takie bardziej grube, ale lubię w nich chodzić właśnie zimą, bo powiem Wam, że po prostu jest mi w nich cieplej niż w takich zwykłych traperach. Dziewczyny też mają takie cieplejsze już buty, takie mamy. No trochę tych butów, słuchajcie, mamy, ale ja Wam chciałam pokazać, jak tutaj się idzie tymi stopniami. To nie są jeszcze te stopnie, które tam, widzicie, takie spokojne. Te stopnie są oczywiście ułożone przez ludzi i tak naprawdę są z czasów wiktoriańskich, wtedy, kiedy tak zaczęto zwiedzać więcej Peak District, po prostu korzystać z tego miejsca. I w 1830 roku właśnie zostały tutaj te stopnie ustawione, po to, żeby sobie ludzie mogli spacerować i zwiedzać. Także taka pierwsza ciekawostka moja. Tutaj dziewczynka ma ubrane kalosze, więc może iść w kaloszach. Słuchajcie, stoję na kamieniu, dziewczyny moje przeszły, udało się. Także jeszcze tylko kawałeczek i będziemy my po drugiej stronie też. No i zobaczcie, chłopcy idą bez butów. Woleli zdecydowanie zdjąć buty. Tutaj kolejka, żeby przejść przez te bardzo popularne kamienie. Jedne z najbardziej popularnych. Tak naprawdę tutaj większość ludzi zakończa swoją podróż i wraca z powrotem do auta. Zostawiamy te malownicze schody, słuchajcie, i idziemy dalej. Taki jest nasz cel, żeby iść jeszcze tutaj sobie wzdłuż dalej. Tak jak widzicie, tutaj możecie dojść tą drogą, ale już jest zamknięte, więc tak naprawdę jak wybierzecie się taką bardziej, wygląda na taką ścieżkę, no to niestety ona się tutaj po drugiej stronie skończy i musicie przejść przez schody, żeby iść dalej. Także my uciekamy tutaj w tą stronę, przemieszczamy się, na tą górę też możecie wejść i też możecie sobie zobaczyć cały widok, który tutaj jest, ale
tak naprawdę jakbyśmy poszli tam do góry, to byśmy nie przeszli tutaj dołem. Bo dzisiaj jest tak dosyć chłodno, powiem Wam, jest tak około 2-3 stopni. Teraz troszkę cieplej się nam zrobiło, ale może przez to, że tutaj te górki nas troszkę tutaj osłaniają od wiatru. Słuchajcie, tu jest tak malowniczo, tak pięknie, że wiosną tutaj wrócić to jest na pewno wielkie wow, w ogóle wiosną, no w dniu, kiedy jest piękne słońce. Tak naprawdę cała droga to jest taka, jak tutaj przede mną widzicie. To jest jedyny taki kawałeczek w tej chwili pod górkę, ale to taka malutka górka. No wiadomo, wózkiem tu nie przejedziecie, trzeba by było przenieść, ale to też nie jest jakiś tam wielki challenge, żeby wózek przenieść, czy nawet jakiś taki odpychacz dla dziecka, bo nie jest to trudne. A później zobaczcie, znowu mamy taki fragment bardzo prosty i łatwy, żeby sobie pospacerować. Tutaj, słuchajcie, przed nami ukazały się schody. No i te schody też są tutaj taką małą ciekawostką, bo według, czy nie można powiedzieć legendy, według tutaj opowieści, które miały miejsce i związane są z II wojną światową, to włoscy jeńcy tutaj właśnie te schody drążyli, budowali. I stąd też ta droga, która prowadzi do nich, też jest taka bardzo symboliczna. Nie mam zielonego pojęcia, bo nie jestem historykiem. Być może małżonek więcej rzeczy by wiedział na temat tego, dlaczego Włosi tutaj się znaleźli i jeszcze byli jeńcami. No ale to musimy go dogonić, a on jest troszkę wyżej. No słuchajcie, troszkę tych schodów jest. I one prowadzą tutaj na samą górę, a na samej górze jest kolejna historia. Także dajcie mi chwilę oddechu. Być może na tej tablicy będzie napisane, a jak nie, to Wam pokażę i opowiem, co tutaj na górze było i co tutaj się wydarzyło. Dobra, słuchajcie, i tutaj podejdę na górę, bo tu jest taka historia związana z tym miejscem, chociaż myślałam, że będzie tablica informacyjna, a tam tylko było tablica informacyjna o zwierzątkach i jakie grzyby można spotkać tutaj. I powiem Wam tak, tutaj z tego miejsca, tak jak głosi legenda, zakochana dziewczyna, myśląc o tym, że jej chłopak zginął w czasie wojen napoleońskich, próbowała się zabić i chciała się rzucić tutaj właśnie w tą przepaść. No ale jej sukienka utknęła na gałęziach i drzewo uchroniło ją przed upadkiem. I co się szczęśliwie później okazało, dzięki temu uratowała swoje życie, a jej ukochany nie zginął, więc drzewo dodatkowo uchroniło ją przed tą głupotą. I taka historia, która kończy się happy endem, a nie tak jak w Romeo i Julii, bo tutaj dziewczyny się śmiały, że jak w Romeo i Julii. No nie, tutaj happy endem jest to, że i ona przeżyła, i on żył. Także zapewne się gdzieś tam później spotkali, ale zobaczcie, na ten widok jest naprawdę niesamowity i robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza na wprost. Zobaczcie, takie powalone drzewo. Widać, jakie to jest wszystko, jak natura ma moc. A my idziemy, słuchajcie, dalej tam. No zobaczcie, jakie interesujące drzewo tutaj wyrosło. Z pieniążkami. Zobaczcie, jak są wczepione te pieniążki tutaj. Tu kolejne drzewo. Ale nie wiem, z czym jest związana ta historia. Pierwsze widzę, więc nic Wam ciekawego na ten temat nie powiem. Zapewne, jeśli jest to miejsce jakieś, które ma przynosić szczęście, bo zazwyczaj tak jest, że tam, gdzie się wrzuca pieniążki, o, zobaczcie, to jest to na szczęście. Może nawet mi się uda. Zaczekaj! Ale ja mam co? Ja mam Tesco tylko. Nie, no zaraz czegoś poszukam. Dobra, nie będę taka, słuchajcie, mam 20 pi. Znalazłam i mogę gdzieś tutaj w drzewo umieścić. To widzę, że nawet specjalnie kamień został, że jakby ktoś chciał wbić tego pieniążka. Nie, to nie jest, słuchajcie, takie łatwe. To nie jest takie łatwe wbić w to drzewo. Bardzo trudno się wbija. Może znajdę jakieś inne miejsce, gdzie będę mogła mojego pieniążka na szczęście dla rodziny po prostu wbić. O, tu jest taka dziura. Widocznie ktoś tutaj już skorzystał, a ja wbiję swoje. Także pieniążek wbity na szczęście. Jedno, drugie, trzecie miejsce. Słuchajcie, jest trochę tutaj tych miejsc. Nie ma dużo kasy, więc niech się nikt nie łakomi, żeby wyciągać te pieniądze, zwłaszcza, że większość z nich jest po prostu zgnieciona. No i tak jak widzicie, dalej mamy fajną taką ścieżkę wśród takich pięknych miejsc, pięknego tego
tutaj tej doliny. Naprawdę wygląda to cudownie i tak jak Wam mówię, jest to na pewno idealne miejsce na taki spacer rodzinny, bez jakiegoś takiego wielkiego wspinania się. Parking z National Tours pokażę Wam później. Jest bardzo duży, więc jesteśmy zdziwieni. No, możecie również na Elan Park, ale to jest dodatkowe 25 minut spacerku, żeby tutaj dojść. Tutaj słuchajcie, tak jak oni siedzą, tutaj chłopak będzie szedł do góry, to można podejść pod tą jaskinię, czyli takie jest, widzicie, takie przejście. Ja się już tam wspinać nie będę, bo dziewczyny poleciały do przodu, więc też trochę później tutaj jesteśmy. I tak jakoś chcemy przejść się tutaj na spokojnie. Więc jeżeli uda Wam się tutaj przejść, będziecie mieli więcej czasu, to myślę, że fajnie tutaj zboczyć z tej drogi i kawałeczek się wspiąć i zobaczyć tą jaskinię. Ona na samym początku filmiku, ja jeszcze zrobię zdjęcie i na koniec filmu wstawię Wam całą mapkę, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, bo naprawdę jest to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Peak District. Zresztą ono takie bardzo popularne ze względu na swoją tutaj łatwość właśnie chodzenia. O, tu jakie piękne miejsce, zobaczcie. Ale fajnie. Idziesz, Junior? Idziesz, to nagrasz. Idziesz? Ja nie idę, bo się boję. Jesteśmy, słuchajcie, tutaj na tym moście. Bardzo fajnie, bo tutaj można sobie zrobić zdjęcie. I tak, zobaczcie, Elam Rock. My jesteśmy Elam Bridge. I teraz, jeżeli byśmy sobie dalej tam poszli, tą drogą, to mamy dwie mile do Elam. No, dzisiaj odpuszczamy sobie, ale bankowo ja tutaj wrócę na taki spokojniejszy spacer. Nawet jak ktoś do nas przyjedzie, to będziemy wiedzieć, żeby tutaj zabrać właśnie rodzinkę, bo jest naprawdę spokojnie i fajnie. No jest bardzo, bardzo, bardzo malowniczo. Także słuchajcie, my wracamy tą samą drogą, co przyszliśmy, nie ma innej opcji. Jedynie będziemy próbować przejść przez te tam kamienie jeszcze po środku, także zostańcie z nami, jeszcze co nieco pewnie Wam pokażę. Ale generalnie zapraszam Was do odwiedzin tutaj, bo naprawdę jest pięknie, ładnie i zobaczcie, ludzie sobie spacerują. Ale tu jest pięknie. Słuchajcie, super. Te przejścia takie porobione. Fajny spacer, słuchajcie, naprawdę fajny spacer i bardzo Wam polecam. Cudnie. Słuchajcie, już dochodzimy z powrotem do tych pięknych stopni. Ja nie wiem, chyba wcześniej powiedziałam, że one są ułożone były w 1830 roku, 1890, przepraszam, zupełnie coś innego miałam na myśli. I tak wyszło jak wyszło, ale zobaczcie, jak tu jest pięknie, naprawdę. Już teraz mamy godzinę prawie w 3:30. Nie ma tutaj prawie ludzi, słuchajcie, wszyscy już się rozjechali, więc to też jest taka chwila spokoju, no bo tak naprawdę za chwilę to słoneczko zajdzie, także ja już idę za moją rodzinką. Zobaczymy, gdzie dalej pojedziemy. Co jeszcze tutaj Wam ciekawego będę mogła pokazać. Na pewno, słuchajcie, na pewno kusi nas ta górka tutaj, górka na górze, no bo ona jest ciekawa i będzie bardzo ładny widok, ale to tak jak powiedziałam Wam, to trzeba po prostu sobie już zorganizować dobrze czas i mieć wszystko zaplanowane dobrze, żeby połączyć spacer tutaj ze spacerem jeszcze tutaj w tą stronę i może z Elam. No dobrze, słuchajcie, teraz moja kolej na te kamienie. Więc idziemy sobie. Trochę tutaj jest tak, słuchajcie, mokro, trzeba stawać delikatnie, bo nie każdy kamień jest suchy. Nie wiem, co tam się stało. Emily wpadła, no trudno. Słuchajcie, tu jest taki jeden kamień, który jest tak przekrzywiony, ale on jest bardzo stabilny, także można spokojnie na niego stanąć. No fajnie wyglądają te kamienie. Powiem Wam, że fajnie to wygląda i w ogóle tutaj pięknie to wygląda. Także na pewno warto się przejść przez te kamyczki, bo wygląda to nieziemsko, słuchajcie. Super, super. Tu już mamy kamień w wodzie trochę. Tutaj suchy. Na pewno latem jest fajnie. Pięknie, naprawdę pięknie. Przeszliśmy wszyscy, tak jak widzieliście. Także tak, zapewne ci, co troszkę podróżują, to wiedzą i byli i znają to miejsce, ale ci, którzy jeszcze nie odkrywali
Peak District, no to słuchajcie, myślę, że fajnie zacząć od tego miejsca, szczerze Wam powiem. Naprawdę jest fajnie, bo jest tak spokojnie, niezbyt wymagająco i teraz w takim okresie właśnie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, jeżeli macie chwilę wolnego, no to warto się wybrać i takie miejsca właśnie poznawać, bo to jest dobry wstęp do tego, żeby zacząć taką przygodę z podróżowaniem, z odkrywaniem, tak jak my. Nie trzeba dużo kasy, a można spędzić czas wspólnie, rodzinnie, w takich pięknych miejscach. No i troszkę, że tak powiem, porozkoszować się tym, co natura nam daje, a ja nie ukrywam, że dzisiaj trochę grzybków znalazłam, wrośniaków, które właśnie rosły, ale nie o tym ten filmik, o grzybkach będzie innym razem. No i słuchajcie, tutaj jesteśmy przy tym mostku, w którym wchodziliśmy i pokażę Wam, bo fajnie tutaj akurat nikogo nie ma, więc mogę Wam pokazać całą mapę. Więc tu jest nasz parking, tak, z National Trust. Tak jak Wam mówiłam, możecie zatrzymać się w Ilam i tym spacerem sobie do Ilam również przejść. Tutaj mamy, przy tym krótkim spacerku mamy te piękne schody w wodzie. Tutaj mamy kolejne te schody, jak głosi legenda, tak, że są to schody zrobione przez włoskich tutaj jeńców wojennych. Także to mamy tą trójeczkę. Czwóreczka to jest tutaj, to są te skały, tak jak szliśmy sobie wzdłuż. Piątka, widzieliśmy tą jaskinię, tak samo. Pokazywałam Wam, że można tam iść do tej jaskini. Szóstka, tutaj sobie szliśmy dalej, mamy szósteczkę przy moście. Ósemka też tutaj mamy już mamy właśnie, dochodzimy do mostu. Widzicie? I tutaj siódemka, Ilam Rock, tak jak Wam pokazywałam, to też tam było. No i tak tutaj zakończyliśmy sobie drogę, spacer. Można, tak jak widzicie, jeszcze sobie dalej iść, czyli dalej będziecie mieli tutaj jeszcze te takie jaskinie i kolejne miejsca, aż dojdziecie do Ilam Parku. No my, tak jak Wam mówiłam, będziecie musieli się wrócić, żeby dojść tutaj. Tak jak Wam mówiłam, jeszcze jedna opcja jest po prostu wejść tutaj na tą górę, ale to już może następnym razem. Teraz już wracamy do samochodu. Słuchajcie, uważam, że super miejsce. Jeżeli nie byliście, jeżeli zaczynacie przygodę, jeśli chodzi o Peak District, o spacery, bo na przykład dzieci Wam podrosły, bo wiecie, że już możecie sobie taki spacer pozwolić na taki spacer troszkę dłuższy, bo tak jak widzicie, tutaj do samego końca pokazało, że jest 2-3 godziny, no ale nam tutaj zajęło około 2,5 godziny, żeby tutaj dojść tam i z powrotem. Także jeżeli jesteście gotowi na takie podróże już, to uważam, że jest to fajny początek. Fajne miejsce, żeby zacząć. Dovedale to jest National Trust. Możecie tutaj zacząć, możecie zacząć z Ilam Parku. Też jest super, też jest pięknie. Tak jak po prostu będziecie czuli się na siłach, to tak warto wyruszyć. A ja już tutaj się kieruję w stronę parkingu. Tak naprawdę będziemy zakończyć naszą przygodę. Gdzieś idziemy sobie usiąść, zjeść, wypić i spędzić ten wieczór jeszcze tak rodzinnie. No i ja Wam też życzę, żeby jeszcze ten czas taki do Nowego Roku był obfity w różne spacery i różne wypady, bo to jest takie doładowanie energii po świętach, przed Nowym Rokiem, a później powrót do pracy, do tej rutyny takiej normalnej, do kolejnego. Ja odliczam zawsze do kolejnego half-termu, bo wtedy jest kolejna przerwa, kolejny break, jeśli chodzi o dzieciaki, no i też o naszą pracę. Także dzięki wielkie. Dajcie znać, czy znaliście to miejsce, czy lubicie to miejsce. Jeżeli Wam się spodobało, no to oczywiście też Was serdecznie zapraszam do komentarzy. I na tym tyle. Także do zobaczenia wkrótce z kolejnego pięknego miejsca. Na pewno to będzie miejsce w Anglii. Chyba że się wybierzemy do Szkocji albo do Walii. To jeszcze zobaczymy, co nam plany przyniosą sylwestrowe. No chyba że spędzimy czas w domu. To też jest taka opcja. Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego. I na pewno życzę Wam dużo wspólnych, rodzinnych spacerów i wypadów, bo to jest naprawdę bezcenne. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Pa!